Hej, dziś chciałem przedstawić komputer, który złożyłem za 258 zł z części używanych. Jest to rozwinięcie zestawu, który złożyłem za 238 zł. Niedawno można było go znaleźć na moim kanale. Sam komputer przedstawię w skrócie, gdyż od poprzedniego filmu niewiele się zmieniło. Komputer bazuje na modelu, dokładnie modelu Optiplex 755 w wersji MT. W poprzednim filmie użyłem procesora Intel Core 2 Quad Q8200. Niestety okazało się, że to za słaby procesor. Zmieniłem go na Core 2 Quad Q6600. Ktoś może zapytać, dlaczego nie Xeon. Na chipsecie Q35, czyli taki, w jaki wyposażona jest płyta główna, działają tylko Xeony, których nazwa zaczyna się od 3, np. X3370. Niestety te Xeony są nadal dość drogie, stąd padło na Quada Q6600. Dodatkowo nasz procesor ma możliwość podkręcenia go na płytach głównych, których podkręcanie jest niemożliwe. Zastosowałem więc tu tak zwany BSL mod i procesor pracuje zamiast natywnego 2,4 GHz na 3 GHz. Przejdźmy dalej. W komputerze mamy zamontowane 4 moduły pamięci, każda o pojemności 2 GB, łącznie mamy więc 8 GB pamięci. Do przechowywania danych będzie nam służył dysk HDD firmy WD o pojemności 250 GB. Przejdźmy teraz do karty graficznej. W komputerze mamy GTX 650 Ti z 2 GB pamięcią typu GDDR5. Taktowane jest ona na 1350 MHz. Rdzeń karty taktowany jest 942 MHz. Przejdźmy teraz do kwestii OC karty graficznej. W poprzednim filmie podkręcanie karty graficznej w większości gier nie miało sensu. Procesor był na tyle słaby, że karta bardzo rzadko pracowała pod pełnym obciążeniem. Tutaj pod tym względem jest nieco lepiej, jednak jak się okazało, nasza karta nie przepada za OC. W zależności od programu czy gry, karta bardzo szybko mówiła, że ma dość. Przykładowo w Just Cause 3 przy dość niskim podkręceniu rdzenia o 40 MHz gra nie chciała się włączyć. Inne gry po kilku minutach rozgrywki crashowały. Sprawdziłem, czy to nie wina nowych sterowników, zainstalowałem więc sterowniki z grudnia 2020 i niestety bez poprawy. Nie wiem, czym jest to spowodowane. Z uwagi na kilka innych czynników, takich jak moc zasilacza czy temperatury, postanowiłem przetestować kartę na standardowych ustawieniach. Być może karta graficzna będzie się jeszcze mogła wykazać w innym zestawie, w innym filmie. Przejdźmy więc do benchmarków syntetycznych. W Cinebench 15 osiągamy 287 punktów, czyli o około 28% więcej niż w poprzednim zestawie. W teście graficznym osiągamy 48,65 fps. W poprzednim zestawie było to 36,2 fps. A pamiętajmy, że jedyne co się zmieniło to procesor. W Cinebench wersji 20 mamy 621 punktów, czyli jest to około 20% więcej niż z Q8200. W 3D Marku TimeSpy osiągamy 1026 punktów i ostatnim testem syntetycznym jest Valley Benchmark, w którym osiągamy 47,9 fps oraz 2004 punkt. Podsumowując testy syntetyczne, widać różnicę między Q8200 a Q6600, ale czy warto było dopłacić 20 zł? Tak. Jednak sprawdźmy, jak zachowują się testowane gry z nowym procesorem. Dodam jeszcze szybko, że kilka starszych tytułów wypadło z naszych testów. Doszła jedna gra Far Cry 5. Każda z gier była testowana w rozdzielczości 720p, 900p oraz 1080p. Pierwszą grą jest Crysis oryginalny z 2007 roku. Gra jest testowana na ustawieniach średnich. W 720p średnio mamy 54,3 fps, w 900p jest to średnio 43,3 fps, a w 1080p jest to 44,3 fps. W każdej z tych rozdzielczości gra jest grywalna. Portal 2. Gra uchowała się w testach głównie dlatego, że dość wyraźnie pokazuje różnice w zestawach. Testowałem ją na ustawieniach Ultra. W 720p mamy średnio 216 fps, w 900p mamy 202,5 fps. Dla porównania w poprzednim zestawie w 900p było to średnio 137,6 fps, więc widać całkiem spory przyrost fps. W 1080p średnio mamy 166,9 fps. Wiedźmina 2 testowałem na niskich ustawieniach. W 720p średnio mamy 84,3 fps, w 900p średnio mamy 70 fps, przy poprzednim zestawie było to 61,4. Niby różnica niewielka, jednak wystarczy popatrzeć na wartości 0,1% low. Wzrosły one z 2,8 na 32,1 fps. W 1080p średnio mamy 58,5 fps. Kolejną grą jest CSGO. Jako że w tej grze nie działa program do mierzenia fps-ów, test przeprowadziłem benchmarkiem z warsztatu Steam. Ustawienia w grze niskie. W 720p osiągamy 62,7 fps, w 900p 64,12 fps, a w 1080p 64,33 fps. Jak widać w tej grze, niezależnie od testowanej rozdzielczości, osiągamy bardzo podobne wyniki. Dodam jeszcze, że w poprzednim komputerze było to 47,55 fps w 900p. Podobna sytuacja jak w CSGO jest w Tomb Raiderze. Rozdzielczość nie ma dużego wpływu na wyniki. W 720p średnio mamy 82,4 fps, w 900p średnio mamy 77,4
77,6 fps, a w 1080p średnio mamy 77,7 fps. The Sims 4 testowałem na ustawieniach Ultra, w 720p średnio mamy 87,7 fps, w 900p średnio mamy 89,6 fps, a w 1080p jest to 78,7 fps. Warto zwrócić tu na wartości 0,1% low, są one na dość niskim poziomie, czuć w pewnych momentach, że gra zwalnia, m.in. przy sterowaniu prędkością rozgrywki. GTA 5 ustawienia średnie, w rozdzielczości 720p średnio mamy tutaj 48,7 fps, w 900p średnio mamy 50,1 fps, a w 1080p średnio jest to 49,7 fps. Tutaj patrząc na wyniki, różnica pomiędzy rozdzielczościami jest minimalna, naprawdę w granicy błędu pomiarowego. Co ciekawe, zmiana rozdzielczości nie miała też wpływu na wartości 0,1% low. Just Cause 3 testowałem na ustawieniach niskich, w 720p średnio mamy 26,9 fps, w 900p średnio mamy 29,1 fps, a w 1080p średnio mamy 24,9 fps. Jest lepiej niż na komputerze za 238 zł, jednak chyba jeszcze nie jest to komputer, na którym można nazwać tą grę grywalną. Deus Ex Mankind Divide grałem na ustawieniach niskich, w 720p średnio mamy 27,9 fps, w 900p średnio mamy 28,3 fps, a w 1080p średnio mamy 27,2 fps. Porównując to z poprzednim PC-tem, czuć już bez patrzenia na wyniki, że jest dużo lepiej, jednak nie na tyle dobrze, by nazwać tą grę w pełni grywalną. Watch Dogs 2 testowałem na ustawieniach niskich, w 720p średnio mamy 29,2 fps, w 900p średnio mamy 31,4 fps, a w 1080p średnio mamy 25,2 fps. Tutaj podobnie jak w Deus Exie jest lepiej niż ostatnio, ale jeszcze trochę brakuje, zwłaszcza, że wartości 0,1% low są dość niskie. Fortnite'a testowałem na ustawieniach niskich, w 720p średnio mamy 44,7 fps, w 900p średnio mamy 53,8 fps, w 1080p średnio mamy 48,9 fps. Grę nazwałbym grywalną, chociaż wartości 0,1% low są nie najlepsze. Dodatkowo podczas nagrywania pojawiały się problemy z doczytywaniem tekstu, ale tu mogę Was uspokoić, bez nagrywania ten problem nie występuje. Dodam, że nagrywałem to programem Nvidia Shadowplay. Call of Duty WW2 testowałem na ustawieniach niskich, w 720p średnio mam 59,5 fps, w 900p jest to 56,7 fps, a w 1080p średnio mam 54 fps. Car Mechanic Simulator 2018 grałem w tą grę na ustawieniach niskich, w 720p mamy 74,5 fps, w 900p średnio mamy 70,5 fps, a w 1080p średnio mamy 55,1 fps. Tutaj znów mamy problem z mikroprzcięciami i to właśnie tym spowodowane są niskie wartości 0,1% low, jednak jest znacznie lepiej niż poprzednio. W Far Cry 5 na ustawieniach niskich, w 720p średnio mamy 39,8 fps, w 900p średnio mamy 33 fps, a w 1080p średnio mamy 27,1 fps. I ostatnia gra House Flipper, ustawienia niskie, w 720p średnio mamy 58,4 fps, w 900p mamy 53,6 fps, a w 1080p średnio mamy 44,2 fps. Podsumowując testy z gier, okazuje się, że jest lepiej niż było to poprzednio, jednak jeszcze nie na tyle dobrze, aby nazwać grywalnymi wszystkie gry z listy testowanych. Dodam, że gry testowałem przy odblokowanych klatkach na sekundę, więc w niektórych grach włączenie tej opcji mogłoby poprawić wrażenia z gry. Nie sprawdzałem też żadnych modów, czy nie grzebałem w plikach konfiguracyjnych. Możliwe, że takie zabiegi sprawiłyby, że można by nazwać niektóre z tych gier grywalnymi. W niektórych testach doszło do ciekawych sytuacji, w których klatki na sekundę były takie same, albo nawet wyższe przy wyższych rozdzielczościach. Należy pamiętać, że testy nie są dokładne i są obarczone błędem pomiarowym. Dodatkowo w każdym z testów starałem się odtworzyć taki sam scenariusz. Możliwe jest, że testy minimalnie się różniły. Przejdźmy do temperatur. Procesor podczas testów utrzymywał się w okolicy 60 stopni, czasem dobijając do 70. Chciałem sprawdzić, jak podzespoły zachowają się pod pełnym obciążeniem programami. Obciążając kartę graficzną dobijamy do 85 stopni i jak widzicie, tu OC nie było problemem. Program się nie wyłączał, komputer się nie zawieszał. Bez OC jest to około 75 stopni. Z procesorem jest nieco gorzej. Przy pełnym obciążeniu osiągamy 82 stopnie. Co ciekawe, bez zrzucania taktowania temperatura potrafi spaść do 70 stopni. Chłodzenie procesora jest zdecydowanie za małe i choć wentylator robi co może, niewiele to pomaga. Co do głośności, w spoczynku komputer jest słyszalny. Głównym sprawcą tego szumu jest dysk twardy. Pod obciążeniem staje się słyszalny bardziej wentylator procesora. Karta graficzna jest słyszalna, jednak jest tu tak wiele hałaśliwych komponentów, że nawet jej brak by niewiele pomógł.
Podsumowując, trochę się zawiodłem na legendarnym Q6600, jednak jakby nie patrzeć, to 14-letni procesor. Był on też stosunkowo niewiele podkręcony, bez problemu niektórzy na nich robili 3,5 GHz, czy nawet przy dobrych sztukach 4,2 GHz, ale takich wyników nie osiągniemy przy tej płycie głównej i tym chłodzeniu. W tym filmie byłoby to na tyle. Jeśli film wam się podobał, stawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, zostawiajcie je w komentarzach, postaram się na nie odpowiedzieć. Cześć!